Po jesiennym czasie niewyjeżdżania, kulinarnie bogatych świętach i karnawale mamy dla Was coś prostego. Nam się kojarzy to z nartami, dlatego towarzyszy nam dzisiaj tutaj piękny, kwiecisty castioli, ponieważ ta zupa jest przez nas wykonywana na pewno podczas nart. To znaczy, jak schodzimy z nart, przygotowujemy szybko ekspresową zupę warzywną na bazie soku pomidorowego. Polemizowałabym, czy tylko na nartach, ponieważ jak wyjeżdżamy do Wenecji, Rok zaczyna się od nart. zawsze bierzemy apartament, ponieważ zauważyliśmy, że coraz częściej bierzecie apartamenty, a nie hotele, a tam jest kuchnia i fajnie jest coś zrobić, ale oczywiście taki wyjazd nie może polegać na tym, że stoimy w kuchni. Więc ta zupa trwa tyle czasu, ile zagotowuje się sok Jak jest pomidorowy. ciepło, to wieczorami podczas wakacji letnich również jademy tę zupę. Oczywiście można sobie tutaj modyfikować trochę te składniki, ale pokażemy Wam bazę, którą my wykonujemy zawsze. Tutaj mamy puszki. Specjalnie zerwaliśmy z nich etykietki, żeby nie było pytań, dlaczego tej firmy, a nie innej. Sami wybierzecie sobie takie, jak chcecie. Jak chcecie wersję bardziej zdrową, domową, możecie sobie te rzeczy, które są w puszkach, ugotować sami. Mamy również sok z kartonika. Po prostu na wakacjach nie szukamy, nie zrywamy pomidorów, nie miksujemy ich, nie wyciskamy z nich soku, nie zbieramy sami fasoli, nie moczymy, nie gotujemy. Po prostu nie ma sensu. Za to wlewamy sok pomidorowy do garnka, włączamy palnik i otwieramy kolejne produkty. Jako że jest to zupa ekspresowa, nie będziemy czekać, zajmiemy się otwieraniem niespodzianek. Jedna puszka to będzie fasolka. Razem z tą wodą, która nada gęstości zupie, wlewamy całość do garnka. Otwieramy drugą puszkę. To na pewno będzie groszek. Również wlewamy go razem z zalewą. W związku z powyższym ta zupa już nie będzie gęsta. Będzie gęsta, będzie, ponieważ mamy tu jeszcze jeden składnik. Proszę bardzo, kukurydza. Również dorzucamy do zupy. Widać, że będzie gęsta, proszę bardzo. Mieszamy, czekamy aż się zagotuje. I dodajemy przyprawy. Możemy dodać tych przypraw więcej, jeśli jest to wersja zimowa, kiedy schodzimy ze stoku, po fajnym jeżdżeniu, kiedy się zrelaksowaliśmy, ale również troszeczkę zmarzliśmy. Przyprawy rozgrzewające na pewno zrobią nam dobrze. A latem możecie użyć na przykład ziół prowansalskich, samego tymianku, odrobinę szczyptę mięty można do takiej zupy dodać. Równie smaczna będzie. My akurat najczęściej dodajemy pieprz ziołowy w dużych ilościach naszej roboty, który uwielbiamy. Tak wygląda nasz pieprz ziołowy i pięknie pachnie. Możecie go dostać u nas w Gdyni w Bistro Delikatesach, a także w sklepie internetowym. Ale jeśli chcecie przygotować go sami, przepis znajdziecie tutaj nad Joli głową. Trochę czarnego pieprzu, odrobina majeranku, sos sojowy. Mieszamy i czekamy, aż całość się zagotuje. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, jak pięknie tu pachnie ziołami. Cały czas mamy na najwyższej mocy palnika, gdyż mieszając szybciej zagotujemy Z zupę. samej nazwy jest ekspresowa, musi zagotować się szybko. Jeśli lubicie szybkie przepisy, możecie polubić ten odcinek. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Tutaj na dole jest dzwoneczek. Jak włączycie ten dzwoneczek, to dostaniecie informację o tym, że co tydzień pojawia się coś nowego na naszym kanale, niezależnie od tego, czy jest to nowy odcinek, czy jest to short z przypominajką czegoś, co było wcześniej, o czym zapomnieliście, albo nawet nie wiecie, że to jest. Pamiętajcie, że odcinki są tłumaczone na język angielski, więc możecie wysyłać je za granicę swoim niemówiącym po polsku przyjaciołom. Jesteśmy dla Was tutaj na dole pod przepisem, pod opisem. Zawsze przepis i opis jest pod odcinkiem. Odpowiadamy na komentarze, a także jesteśmy na Instagramie i na Facebooku. A jeśli lubicie książki, a nie tylko wirtualne przepisy, no to zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tam znajdziecie dwie nasze książki, które są jeszcze dostępne. Zupa, jak widzicie, właśnie zaczęła się już gotować. Jeszcze pogotujemy 1-2 minutki i możemy serwować. Może jeszcze sprawdźmy, czy jest wystarczająco słona, ponieważ tutaj czeka na nas sól na zewnątrz. A dlaczego? Dlatego, że jak solimy na koniec, pod koniec gotowania, to tej soli dajemy zdecydowanie mniej.
Poza tym, dlaczego nie soliliśmy wcześniej? Dlatego, że kukurydza jest słodko-słona, fasola jest słodko-słona, groszek jest słodko-słony, tylko sok pomidorowy nie jest dosolony, więc trzeba sprawdzić i może okazać się, że w ogóle soli nie potrzebujemy. I tym razem nie potrzebujemy. Ale czego potrzebujemy? Na sam koniec odrobinę oliwy. No i zobaczcie, czyż ta zupa naprawdę nie jest ekspresowa? Możecie, jeżeli będziecie mieli większy głód, dodać do niej ugotowanego ryżu. Jak jesteście we Włoszech, dokładnie, jak jesteście we Włoszech, możecie kupić polentę, pokroić w kostkę, dorzucić do gorącej zupy. Wszelkie chwyty dozwolone. Jak będziecie chcieli ją zabielić, możecie użyć mleczka kokosowego, ale my sobie dzisiaj je odpuściliśmy. Wszystkiego dobrego, smacznego i na zdrowie.